Siemano, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażemy Wam rolowanie. Czynność, która sprawdza się w technikach i taktykach interwencji, często przy zatrzymaniu osób. Polega to na tym, że gdy nasz oponent skończy na plecach, chcąc zapewnić sobie dużo większe bezpieczeństwo, musimy ułożyć go na brzuchu. Dzięki temu straci nas z pola widzenia i dużo ciężej będzie mu zadawać ciosy. Stworzymy sobie też dobrą przestrzeń roboczą do tego, żeby fajnie wyjąć kajdanki, skuć ręce i będzie to dla nas dużo wygodniejsze. Sprawdźcie kilka technik, jak doprowadzić do tego, że przerzucamy naszego przeciwnika bezboleśnie, nie robiąc mu krzywdy i zapewniamy sobie dużo większy komfort i bezpieczeństwo. Każdy z Was zna kogoś, kto jest troszeczkę niższy, a jest bardzo biegły w technikach, czy na macie, kickboxingu ewentualnie. Pokażemy teraz technikę, która przyda się osobom właśnie delikatnie niższym. Będzie można tutaj bardzo dobrze wykorzystać to. Tutaj stanie się to atutem. Zobaczcie, jaka to będzie technika. Mamy swojego przeciwnika. Ja co prawda tutaj jestem podobnego wzrostu. Osoba niższa będzie miała nawet łatwiej. Podchodzimy z tyłu. Jest to taka technika, można powiedzieć, delikatnie z zaskoczenia, co już tam daje jakiś tam element przewagi. Podchodzimy, palce jak zwykle, oczy, nos, szczęka, punkty Artemii. Zawsze w takim przypadku ktoś odchyla głowę, to jest naturalny odruch, że zabierasz od zagrożenia swoją twarz, tak? Więc chwytamy, dociągamy do tyłu i szybkim ruchem odsuwamy się i układamy go sobie, tylko tutaj zależy nam na tym, żeby osoba została w pozycji siedzącej, więc dobrze zostawić kolano, żeby ten ktoś się nie przewrócił. Podchodzimy za tył głowy, siada, gdy już go mamy, odwodzimy jedną rękę, druga ręka na szczękę i rolujemy na kręgosłupie, tak żeby ułożył nam się na brzuchu. Czyli tu i idziemy dalej, tak? Dalsze czynności. Delikatnie zmieniliśmy rekwizyty robocze, możecie tutaj zobaczyć kaburę, broń, z tyłu jeszcze kajdanki, też w kaburze. Oczywiście wszystko możecie znaleźć na Milward, także zapraszamy. Ale pokażemy Wam scenę, gdzie zrobimy rolowanie odwrotne, w sensie będę po przeciwnej stronie niż zwykle. Do tego cała procedura, czyli podniesienie, obszukanie, wykorzystamy również broń w celu zeskanowania całego otoczenia, czy nie zbliża się jakieś dodatkowe zagrożenie. Technika dość skomplikowana, ale level musimy zwiększać, więc sprawdźcie to. Przyjmijmy scenariusz, że podczas legitymowania wyświetla nam się osoba, która jest do zatrzymania. On jeszcze o tym nie wie, bo wiadomo, by się nie podporządkowywał, tylko raczej by uciekał, ale my już to wiemy. Więc możemy odwracać jego uwagę, czyli podnieś ręce do przodu, pokaż mi i to jest odpowiedni moment, widzimy, że się stosuje. Żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, oczywiście nie będziemy tutaj ufać mu i zakładać kajdanek, tylko musimy go sprowadzać. Więc wchodzimy, jedna ręka w twarz. Idziemy dalej, tak? Cały czas ważna kontrola tej ręki. Schodzi. Jesteśmy tu. Cały czas kontrola tej ręki. Wstajemy. Rolowanie. Jesteśmy tutaj. Wyciągamy kajdanki. Jedna, druga ręka. Mamy gościa skutego. To jest oczywiście czas na obszukanie, sprawdzenie. Podnieść buta. Drugi. To jest też czas na zeskanowanie. Jeśli mamy wielu przeciwników lub sytuacja jest bardzo dynamiczna, sprawdzamy otoczenie. Wszystko jest dobrze. Oczywiście broń nie przeładowana. Z powrotem. I teraz tak. Zakończenie, czyli doprowadzenie. Stajemy. Za łokieć. Szyja do siadu. Podkurcz nogi. Wstajemy. I doprowadzamy, tak? Teraz jeden z prawdopodobnych scenariuszy, to znaczy wykorzystamy sobie rolowanie, usprawnimy je może dzięki kajdankom. I tak, sprawdźcie, jak wygląda sytuacja, gdy mamy zapiętą jedną kajdankę i ktoś zmienia zdanie, nie chce się podporządkowywać
i zaczyna nam fikać. Zwróćcie uwagę, jak to zrobić. Mamy swojego pacjenta. Pierwszy element, jak zawsze, jest spokojny, ręce w bok, komenda, ręce w bok. Poddaje się naszym poleceniom, więc mamy jakieś tam, powiedzmy, przeczucie, że wszystko będzie ok, ale wiadomo, przede wszystkim bezpieczeństwo, czujność zawsze. Ciągamy kajdanki, gdyby teraz, powiedzmy, się odwrócił i tak dalej, chciał nam coś fisiować, spokojnie możemy w obronie własnej użyć kajdanek jako kastetu. Oczywiście staramy się nie uderzać w głowę, tylko raczej żebra i tak dalej. Ale przechodzimy do kajdankowania w pozycji stojącej. Zbieramy jedną rękę, odciągamy palec, nakładamy jedną kajdankę, mamy i to jest ten moment, gdzie, powiedzmy, ktoś chce wykorzystać nasze kajdanki albo zmienia zdanie, w sensie staje się jakiś agresywny, może być pod wpływem środków odurzających. Chce mnie uderzyć, tak? Walisz? Wchodzę sobie tutaj na szyję do duszenia, jego drugą rękę sobie spokojnie mogę odwieźć do tyłu i schodzimy do siadu. Duszę go, siadamy, tak? Siadasz, nogi szeroko. Spokojnie tu sobie mogę iść na jakieś duszenie i tak dalej, ale jesteśmy w temacie rolowania, więc wykorzystamy kajdanki do rolowania. Łapię za szczękę, odwodzę jego rękę, oczywiście staram się cały czas tu robić dźwignię na kolanie, tak żeby jego rolowanie było jak najsprawniejsze i zadawało mu jednocześnie delikatny ból, żeby się podporządkowywał. Skręcam się, zabierając prawą nogę i układając go na brzuchu. Wchodzę, druga ręka i mamy obrobionego pacjenta. Była już technika dla kogoś, kto jest niższy, więc teraz pokażę Wam technikę dla osób wyższych, z lepszymi warunkami fizycznymi. Spójrz na to. Mamy przeciwnika, jest tyłem do nas, wykorzystamy sobie element zaskoczenia. Oczywiście to już nam daje jakąś tam przewagę. Odwrócony do nas tyłem, wchodzimy. Jedna ręka pod pachą, druga z góry. Tak, żebyśmy sobie tutaj zapięli klamrę. Także będzie to, można powiedzieć, sprowadzenie do rolowania krzyżowe, tak? Łapiemy i teraz najważniejsze. Moja prawa noga musi przemieścić się, nogi muszę zamienić, tak, żeby poszła w jego lewą stronę biodra. Patrzcie, jaka tu się robi przestrzeń. W tą stronę będę go składał do rolowania, tak? Więc przechodzę, zmieniam nogi, wchodzę i tak, szybki ruch po kole, ściągam go do siebie, tak, żeby ułożyć go sobie na brzuchu. Tu mogę pójść za nim, wypadły kajdanki, spokojnie. Mogę pójść za nim, dociskam go barkiem, aż się uspokoi, jeśli by tutaj świrował i tak dalej. Mam zapiętą klamrę, można powiedzieć, że on nie jest już tak szkodliwy, jakby mógł być leżąc na plecach, tak? Ręka na głowę, docisk, druga na bliższą rękę, kolano, wchodzę i będę kół, tak? Jedna ręka, druga. I mamy gościa obrobionego, nie będziemy robić przeszukania. I pamiętajcie, że jeśli wypadną Wam kajdanki, czy jakikolwiek inny środek przymusu bezpośredniego, nie jest to koniec świata. Najgorsze by było, że ktoś się właśnie zawiesi, nie wie, co zrobić dalej. Trzeba improwizować, tak? Zawsze komuś wypadnie pałka, gaz, czy cokolwiek innego. Sami wiecie, jak to wygląda, ci, którzy pracują. Więc najważniejsze doprowadzić sytuację do końca, zadbać o swoje bezpieczeństwo. Improwizujcie. W wszystkich rolowaniach do tego momentu wykorzystywaliśmy ręce, więc teraz zrobimy sobie inny rodzaj. Będzie to rolowanie na nodze. I zobaczcie, jak wykorzystać niekoniecznie kończyny górne. Mamy naszego pacjenta na ziemi. Pewnie przyjmijmy, że była jakaś sytuacja. Jesteśmy po obaleniu. Nawet gdy ma przytomność i może swobodnie sterować swoim ciałem, podchodzimy oczywiście z wielką ostrożnością i dystansem. Jego jedna noga, skupiamy się ewentualnie nad kopnięciem, ręce zawsze w pogotowiu, jak najbliżej zagrożenia. Drugą nogę eliminujemy poprzez postawienie buta, tak? Oczywiście przechodząc, staramy się utrzymywać ciężar ciała głównie na swojej nodze podporowej. Szybko idziemy do nogi, łapiemy, zakładamy taktarowa, tak? Czyli jego pięta musi znaleźć się za moją pachą, przechodzę, łapię swoją rękę, tak? Oczywiście dźwignia będzie tutaj w okolicy piszczela. Wynoszę go, to już jest ogólnie bardzo bolesne i stąd myślę, że mógłbym coś kombinować,
ale w temacie rolowania przerzucimy go sobie na brzuch, tak? Więc wynoszę, patrzcie, jego ciało się podnosi, jego ciężar ciała głównie teraz skupia się na jego barkach, więc dużo prościej będzie go obrócić. Przechodzę prawą nogą, obchodząc całe jego ciało. Czyli wchodzę tutaj, przechodzę, pach, na brzuch i teraz zrobimy sobie dźwignię na kręgosłupie, tak? Czyli staramy się zbliżyć jego piętę jak najbliżej jego głowy, tak żeby się podporządkowywał. Tu spokojnie sobie możemy dociągać tą technikę. Oczywiście możemy nawet drugą rękę sobie puścić, żeby ewentualnie blokować kopnięcia, ale w tej pozycji raczej nie będą one jakoś bardzo groźne dla nas, tak? Druga osoba w tym momencie może wydawać polecenia, kajdankować, tak? Wyciągnij ręce w bok i tak dalej, i tak dalej. Zaprezentowaliśmy Wam najciekawsze opcje rolowania. Odcinek dedykowany bardziej do mundurowych, którzy robią zatrzymania, ale również do przyszłych adeptów szkół policyjnych czy w innych formacjach. Także jeśli Wam się spodobało, będziecie mieli ciekawy materiał dydaktyczny, za naszą pracę zostawcie komentarz, łapkę w górę, koniecznie subskrypcję z dzwoneczkiem i wbijajcie na nasze socjale. Trzymajcie się, hej!